Witam Was serdecznie, kochani. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTubie oczywiście. O czym dzisiaj? Jak zwykle, no, temat jest taki, powiedzmy, ciężki, trudny, bo tu generalnie no, poruszamy dość trudne tematy, ale to są wszystko zadania do rozwiązania. Wielokrotnie o tym mówię, to nie są problemy, tylko zadania do rozwiązania. Jeżeli zadanie jest prawidłowo sformułowane, to da się je rozwiązać. Chyba że ktoś popełnił błąd w treści zadania, to wtedy nie wiemy, stoimy po prostu na rozdrożu i nie wiadomo, gdzie po prostu ruszyć i tak dalej. Przepraszam, odejdę najpierw kota wpuszczę. Kuba, chodź tutaj. Chodź, kurczaku. No, tak bywa. Mam takiego przy, Kubę przybłędę, który się przepałętał do mnie chyba 8 miesięcy temu. Tłuścioszek był niesamowity, widocznie ktoś go wyrzucił. No i zaopiekowałem się nim i teraz jest takim moim, że tak powiem, współtowarzyszem w podróży kosmicznej na mateczce Ziemi. Dobrze, i teraz tak, mówimy o tak zwanym spektrum autyzmu, czyli o zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Ciężka sprawa dla wielu rodziców, ciężka sprawa dla dzieci, bardzo ciężka sprawa dla wielu nauczycieli, wychowawców, pedagogów, diagnostów i tak dalej, jak sobie z tym poradzić. Generalnie mówi się, że autyzm jest nieuleczalny, niewyleczalny. Uważam, że to jest nieprawda, a często nazywam to bzdurą, dlatego że mam tutaj też pewne swoje doświadczenia. Zaznaczam, ja nie jestem lekarzem, nie jestem psychiatrą, nie jestem psychologiem, nie zajmuję się tego typu historiami, że tak powiem, na co dzień, ale uważam, że wielu z nas, też wielokrotnie to powtarzam, zamyka się w swojej bańce informacyjnej. To dotyczy wielu specjalistów, którzy są bardzo dobrzy w swojej dziedzinie, ale nie widzą szerzej. To jest, jak wiecie, mrówka, która spaceruje po powierzchni gruszki i widzi kawałek tej gruszki, ale nie widzi dalszego końca. Więc dzisiaj być może będzie to jak zwykle audycja trochę taka, jakby to powiedzieć, taka burząca troszeczkę stereotypy, bo jesteśmy od tego, żeby burzyć stereotypy, rozwalać te bańki informacyjne, poszerzać je. I jeszcze raz powtarzam, to jest nieprawda, że autyzm jest nieuleczalny. Bo najpierw trzeba się zastanowić nad tym, dlaczego dochodzi do autyzmu. To zaraz wam powiem, dlaczego dochodzi. Znaczy, ile tego autyzmu jest na przykład w Polsce, już na świecie pal licho, bo też mamy dane, ale nas obchodzi przede wszystkim tutaj, własne podwórko, przede wszystkim Polska. I kochani, pokażę wam troszeczkę liczb, więc posłuchajcie, udostępniam w tej chwili ekran. Zaraz zobaczymy, gdzie my tutaj dojdziemy. Udostępnij. I, I teraz na początek, kochani, dobrze. Taki artykuł, serwis Zdrowie na YouTube. Ten link zamieszczę w opisie audycji. Spektrum autyzmu. Diagnozy na wyrost, czy faktyczny wzrost przypadków? Tytuł szalenie mi się podoba. Diagnozy na wyrost. A wiecie dlaczego? Dlatego, że o autyzmie, podobnie jak o nowotworach, mówi się czasami, niektórzy tak mówią, że to nie ta choroba, te zwiększone ilości wypadków, nowotworów, autyzmu, ale być może i wielu innych chorób, nie wynikają kompletnie z tego, że faktycznie więcej ludzi choruje, tylko lepiej są zdiagnozowani, bo na przykład, jeżeli chodzi o nowotwory, 40-50 lat temu nie mieliśmy takich możliwości diagnoz, więc się nie wykrywało tyle nowotworów, a teraz się wykrywa. Ciekawe spostrzeżenie. Ja między innymi piszę o tym w mojej książce, czy można ochronić się przed chorobą nowotworową. Jest tam takie zdanie, wzięte z jednego z portali onkologicznych, no bzdura nad bzdurami, że to się w głowie nie mieści.
Ale fakt, tu jest częściowo racja, bo wiecie co często się robi? Wykrywa się na przykład u pań zwłaszcza jakiś guzik, zwapnienie i bardzo często kwalifikuje się od razu jako nowotwór i od razu ewentualnie operacja, mastektomia, jakieś inne historie. Dlaczego tak się robi, to ja już nie chcę w to wnikać, bo to nie jest temat i pewnie cenzura musiałaby zadziałać, ale to już mniejsza z tym. Wywołałbym po prostu oburzenie u pewnej grupie medyków, ale to już mniejsza z tym. A więc spektrum autyzmu, diagnozy na wyrost czy faktyczny wzrost przypadków. Nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie rośnie liczba diagnoz dotyczących spektrum autyzmu. Czy to zaburzenie rozwoju rzeczywiście jest coraz bardziej powszechne? A może to rozpoznanie stawiane nieco na wyrost? Dlaczego w Polsce są tak duże różnice w liczbie orzeczeń pomiędzy województwami? Śmieję się, bo wiecie co? Albo śmiać, albo płakać, a wolę się śmiać. I teraz słuchajcie, może tu powiększać czcionkę troszeczkę, żebyście widzieli lepiej. Nie da się ukryć, że zdiagnozowanych dorosłych osób z autyzmem lub zespołem Aspergera jest zdecydowanie mniej niż dzieci dorosłych. To już ciekawa jest informacja. Jak pokazują statystyki, jeszcze w latach 80. autyzm stwierdzano u jednego dziecka na 2000, a obecnie u jednego na 100 dzieci. W krajach Unii Europejskiej osób w spektrum autyzmu jest około 5 milionów. W Polsce orzeka się niepełnosprawność z tego powodu od 2010 roku. Dlaczego tak się dzieje? I tu jest cytat z raportów Najwyższej Izby Kontroli. Blisko 1/5 wszystkich niepełnosprawnych w wieku do lat 16 to właśnie osoby autystyczne lub zespołem Aspergera. Wskazuje Najwyższa Izba Kontroli w informacji dotyczącej wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania. I teraz jest pytanie, czy mamy do czynienia z nadprezentacją? Wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik stwierdził pod koniec 2020 roku, że mamy do czynienia z ogromną nadprezentacją dzieci z zespołem Aspergera. Czy rzeczywiście tak jest? Poczekajcie, kiedy ten artykuł był napisany? 17 lutego 2023 roku, czyli powiedzmy jakieś niecałe 2,5 roku temu. Dobrze. Czy faktycznie mamy do czynienia z nadprezentacją? Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2021 roku osób z rozpoznaniem autyzmu i zespołu Aspergera do 17 lat było w Polsce blisko 74 tysiące. W 2020 prawie 62,5 tysiąca, o rok wcześniej. W 2019 roku było 57 tysięcy, czyli idziemy w dół w poprzednie lata i zobaczcie, że o kilka tysięcy tych diagnoz było mniej. Między 20 a 21 zobaczcie, że o ponad 2,5, chyba 12,5 tysiąca skoczyło to wszystko. Zdaniem dr Barbary Barteczki-Eckert, psychiatry dzieci i młodzieży, pomimo wzrostu diagnoz jest ich tak za mało. Uważa ona, że wydawane są one za rzadko i często za późno i nie na wyrost. Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, gdy do gabinetu psychologa czy psychiatry trafia młody człowiek z wieloma traumami powstałymi przez niezrozumienie w domu, wydarzenia w szkole, przemoc rówieśniczą, czasem także seksualną. Osoby te mają często za sobą próby samobójcze, hospitalizacje i całą masę psychiatrycznych diagnoz oraz długotrwałe nieskuteczne leczenie. Ha, ha, ha! Długotrwałe nieskuteczne leczenie. Potrzeby diagnostyczne są ogromne, a dostępność do placówek i specjalistów utrudniona. Wynika z niewielkiej ich liczby. Diagnozy z całą pewnością na wyrost wydawane nie są, wręcz przeciwnie. Dzieci często są niedodiagnozowane, a spektrum nie zostaje wyłapane w dzieciństwie, stwierdza specjalistka. I słuchajcie, tutaj jest
no, cały szereg bardzo ciekawych informacji. Między innymi analizy danych epidemiologicznych z wielu lat wskazują na ciągły trend wzrostowy odsetka osób z diagnozą spektrum autyzmu. Ma on związek między innymi z rozszerzeniem definicji zaburzeń, no dobre, lepszą wykrywalnością, rozwojem wiedzy profesjonalistów i rodziców na temat trudności rozwojowych dzieci, a także stopniową poprawą dostępu do usług diagnostycznych. Czytamy w rozdziale autorstwa Ewy Pisuly we wspomnianym podręczniku metodologicznym. Posłuchajcie, nie chcę się sprzeczać z panią Ewą Pisulą, ale dla mnie to jest po prostu wątroba mi się przewraca, ale się nie przewróci, ja ją zaraz ustawię. Po prostu to są takie bzdury, że głowa mała. Pozornie jest to wszystko w porządku. Tylko teraz zastanówmy się, ja teraz wychodzę, zatrzymuję to udostępnienie, bo to wystarczy tego. Link do tego artykułu będziecie mieli w opisie audycji, ale jest sprawa taka, trzeba zastanowić się nad potencjalnymi przyczynami powstawania autyzmu, zespołu Aspergera i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja przytoczę pewne fakty naukowe, co nauka na ten temat mówi, jakie mogą być przyczyny i po prostu powiem o swoich własnych pewnych życiowych doświadczeniach. Otóż pierwsza podstawowa rzecz. Wiele lat temu przeczytałem książkę Smak zdrowia angielskiego lekarza i naukowca Patryka Holforda. Smak zdrowia. I tam między innymi Patrick Holford opisywał swoje wieloletnie doświadczenia i doświadczenia terapeutów z dziećmi w Wielkiej Brytanii, chyba również w Stanach Zjednoczonych. Z dziećmi specjalnej troski, czyli z dziećmi, które musiały chodzić do szkół specjalnych, bo nie nadawały się do szkół zwykłych, publicznych. One miały po prostu niski iloraz inteligencji, IQ. I teraz co się okazało? Jeżeli tym dzieciom zapewniono opiekę, jaką opiekę? Przede wszystkim odstawiono im w diecie mięso, cukier i tego typu podobne przypadłości. Jeżeli zaczęto dożywiać te dzieci suplementami, to okazało się, że po 6 miesiącach, 8 miesiącach ten iloraz inteligencji u tych dzieciaków specjalnej troski wzrósł na tyle, że te dzieci mogły pójść do zwyczajnych szkół. Czyli nie trzeba było stosować specjalnych technik uczenia, nie trzeba było organizować klas małolicznych, nie trzeba było dla tych dzieci, nie musiały być one uczone przez specjalnie wykształconych dla tych dzieci nauczycieli i te dzieci mogły być w grupach rówieśniczych. Co się stało? Jedzenie plus dożywianie organizmu. Zwykłe jedzenie, typówka, tylko zmieniona, plus dożywianie. Kompleksowa suplementacja. I teraz, kochani, jak mamy zwierzaki w domu, je kochamy, a jeszcze u tych ludzi, którzy wożą te swoje zwierzaki gdzieś tam na jakieś wystawy i tak dalej, to nie wiedzą, że trzeba specjalne odżywki, bo futerko kota, futerko pieska musi być zadbane, bo jeżeli jest rolnik, to rolnik musi dawać lizawki w oborach dla krów, sole mineralne, bo krowa jest cenna. Kosztuje czasami kilkanaście tysięcy złotych, czy więcej, nie wiem dokładnie. Konie tak samo. Najlepsza pasza, bo to wszystko kosztuje. I dzięki temu to zwierzę ma być zdrowe, dawać mu mleko, masło, później śmietanę, no, jak najwyższy procent tłuszczu w mleku, jeżeli chodzi o krowy i tak dalej, i tak dalej. Tak samo chodzi o gęsi, o kaczki, o wszystko, całą hodowlę. Tak samo się podsypuje nawozy roślinom, żeby uzyskać jak największy plon. O, to już inna sprawa, jak to będzie wpływać na nasze żywienie. Dzieje się tak czy nie? I teraz uwzględnijmy sobie, kochani, jakie są przyczyny, co nauka mówi o tym, co może wpływać na
autyzm. Ja przygotowałem sobie taką krótką notatkę, więc będę się tutaj posłużyć i tak dalej. A posłużę się tym. Toksyczność może potencjalnie, oficjalne dane mówią, wpływać na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu. ASD, czyli po prostu zaburzenie ze spektrum autyzmu. Toksyczność może potencjalnie wpływać. Aha, potencjalnie. Dobrze. Po drugie, od razu uprzedzę, pierwsza przyczyna autyzmu, gdzie naukowcy upatrują, oficjalna ta nauka, geny, oczywiście geny. Ja mówię, biedne geny stały się chłopcem do bicia. I w nowotworach geny, i w autyzmie geny, i wszędzie, gdzie tylko nie spotkamy, to geny. Jak odkryto kiedyś bakterie, to okazało się, że bakterie były wszystkiemu winne. No więc wynaleziono antybiotyki. Pierwsza była penicylina przez doktora Aleksandra Fleminga, po prostu wynaleziona. Później okazało się, że jednak ludzie chorują, a okazało się, że odkryto wirusy. No i coś na te wirusy trzeba było i tak dalej, i tak dalej. Ale ponieważ nadal chorujemy, to trzeba znaleźć było następnego winnego, którym stał się geny. Ja w playliście Nowotwory mam kilkadziesiąt audycji na bazie również artykułów naukowych, gdzie między innymi w Lancet czy w innych w mediach było powiedziane, geny wcale nie są przyczyną powstawania nowotworów. Żeby doszło do ekspresji genu, to musi zaistnieć kilkanaście, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset jednocześnie czynników, faktorów, tak jakby uruchamiaczy, zapalników, co najmniej kilkadziesiąt zapalników, żeby ten gen się po prostu aktywnił. Więc geny są winne? Dobrze. I teraz czynniki środowiskowe, w tym narażenie na niektóre toksyny, mają swój zasadniczy udział. Czynniki te mogą oddziaływać z predyspozycjami genetycznymi, wpływając na rozwój mózgu, zwiększając ryzyko wystąpienia spektrum autyzmu. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie. Toksyny środowiskowe. A więc jakie? Okazuje się, że narażenie na niektóre toksyny środowiskowe, metale ciężkie, ołów, rtęć, arsen, pestycydy, ftalany, zanieczyszczenie powietrza, air pollution, może być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia spektrum autyzmu. Te toksyny mogą wpływać na rozwój mózgu poprzez takie mechanizmy jak stany zapalne, bo mogą wywoływać stany zapalne w mózgu, co może zakłócać prawidłowy rozwój układu nerwowego, stres oksydacyjny. Niektóre toksyny powodują stres oksydacyjny, który uszkadza komórki i zaburza funkcjonowanie mózgu, zakłócenia pracy neuroprzekaźników, a więc toksyny ingerują w równowagę neuroprzekaźników, które są kluczowe dla komunikacji między komórkami nerwowymi. Dalej, uszkodzenie bariery krew-mózg. A więc dochodzi do naruszenia integralności tej bariery krew-mózg, umożliwiając toksynom wniknięcie do mózgu i zakłócanie jego rozwoju. I teraz jest sprawa taka, że kochani, to teraz tu zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy faktycznie diagnozowanie jest lepsze? Na pewno tak. Czy więcej specjalistów jest? Tak. I co ci specjaliści z tymi dziećmi autystycznymi będą robić? Będą przyjmować na kozetce i będą z nimi pracować. Testy będą robić jakieś, rozwiązywać, jakieś różne historie. Nie znam się na tym i nie chcę, nie daj Boże, żeby to zabrzmiało, że mam jakiekolwiek pretensje do tych specjalistów. Oni wykonują fantastyczną robotę. Jest ich mało jednak. Nie dają sobie rady. Ale kochani, wszyscy oni stoją przed trudnym zadaniem. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, jak każdy z nas żyjemy, każdy z nas żyje w swojej bańce. I jak się kończy studia i ma się głowę natkaną tą wiedzą podawaną przez profesorów, to się nie widzi nic innego. Widzisz, jest się wąskim specjalistą. Ja kończyłem Politechnikę, Maszyny i Urządzenia Rolnicze, Wydział Konstruktorski. Opowiadano nam historię z Holandii. Nasi doktoranci mówili, że na przykład znają specjalistów od siewników punktowych do kukurydzy. I gość jest
konstruktor holenderski był rewelacyjny, jeżeli o te siewniki. On wszystko wiedział na ten temat. Ale na temat siewnika do rzepaku, do bobiku, do bobu czy do pszenicy, on nie miał zielonego pojęcia. Nie wiedział, jak to zastosować. Do tego to powoduje taka ścisła, niesamowita specjalizacja. A dzisiaj musimy mieć specjalistów interdyscyplinarnych, łączących różne zagadnienia. Może dlatego, że ja jestem naturszczyk, po prostu nie kończyłem żadnych studiów biologicznych, biotechnologicznych i tak dalej, medycznych, a mnie ten temat zainteresował. Może dlatego ja widzę szerzej. Nie, od razu, żebyśmy się dobrze rozumieli, nie mam wiedzy lekarzy, nie mam wiedzy na temat anatomii, fizjologii, takich innych historii. Natomiast mam wiedzę z wielu różnych dziedzin. Wiecie o tym doskonale. I łatwiej mi się szuka różnych po prostu materiałów w związku z tym. I teraz następna sprawa. Więc mówiliśmy o tych przyczynach. Tu na kartce było wypisane zatrucia środowiskowe. Bo, kochani, bo podstawowa rzecz to jest, przepraszam, to jest zastanowienie się nad przyczynami. I dlaczego coraz więcej dzieciaków ma autyzm? Albo zespół Aspergera, albo coś innego. Dlaczego ileś lat tam wcześniej dorosłych jest rozdźwięk między ilością dorosłych z tymi chorobami, a dzieciakami? Bo wcześniej tak szybko nie potrafiono wykryć. Naprawdę? A może jeszcze jest jedna dodatkowa przyczyna? A co się podaje dzieciom w pierwszej dobie życia? Jak tylko dziecko wyjdzie z łona mamuśki, po to, żeby wzmocnić jego odporność. Wiecie, o czym mówię? Dla mnie, wiecie co, to jest, nie wiem, obraz albo potwornej głupoty, albo po prostu zbrodni. Bo ci, którzy to stosują, to myślę, że po prostu nie mają zielonego pojęcia, ale to niech pójdą po rozum do głowy. Domyślacie się, o czym mówię. Co się podaje tym noworodkom? Kiedy jelita jeszcze nie dojrzały zupełnie, i to trzeba czasu, przynajmniej jakieś pół roku na dojrzenie, i podaje się preparaty, które mają zwiększyć odporność tych dzieci na różnego rodzaju zakażenia. To po co matka od razu po porodzie karmi dziecko siarą, czyli kolostrum, a nie podaje mu ziemniaków, schaboszczaka i kiszonej kapuchy na przykład? Jeszcze dziecko nie ma ukształtowanego układu odpornościowego, a podaje mu się pewne preparaty, żeby organizm walczył i się nauczył bić. Czyli dziecko 3-letnie bierze się na boisko szkolne, gdzie są 5-6-latki i mówimy, tłucz się z tymi dzieciakami, naucz się z nimi bić, żeby się uodpornił. Przepraszam za moje brutalne metafory, ale na tym to rzecz polega. Gdzie tu jest w ogóle myślenie? I teraz pytanie, w tych preparatach, które się podaje dzieciom. Ja mam jedną audycję na ten temat w playliście Szczepionki. Co w nich jest? Dlaczego dzisiaj coraz więcej dzieci choruje na celiakię, kochani, na cukrzycę typu 1, na alergię, na przykład alergię na orzeszki ziemne? A co jest w szczepionkach? Tych, które się podaje dzieciakom jako adiuwant? Olej arachidowy w niewielkich daweczkach. I co z tego, jeżeli są dzisiaj prace naukowe, Noble za to były. Ostatnio na sztuce, na konferencji Sztuka Długowieczności ja podawałem to. Wymieniałem nazwiska. 5 nazwisk ludzi, którzy otrzymali Nagrody Nobla za udowodnienie, że dawki, że sygnały bardzo słabe oddziałują znacznie silniej niż sygnały mocne. Więc wystarczy niewielka tylko ilość do organizmu podanej informacji, to w ogóle zmienia. A więc czy to nie jest przypadek? Ja zadaję pytania fachowcom ewentualnie. Mam prawo zadawać pytania, czy też nie? I wy macie prawo zadawać pytania, czy też słuchać, och, wszystko tak, tak, i się kiwać na głowie, bo bogowie. Big Pharma, Bóg Pharma.
Gad, Gott, po niemiecku byłoby Gott, farmę czy coś takiego. Nieważne. Co się dzieje? I teraz, kochani, jak z tym ewentualnie sobie poradzić? Za chwileczkę przejdę do następnego artykułu, bardzo ciekawego, z 2017 roku. Natomiast powiem o pewnych własnych doświadczeniach. Już o jednym mówiłem, o Patryku Holfordzie. Dokładne raporty z tego, że dzieci lepiej karmiono i dożywiano suplementami. I dzieciom wzrósł iloraz inteligencji. Co te suplementy, co to jedzenie spowodowało, to dobre jedzenie? Po pierwsze to, że ich organizmy nie były zatruwane już. Nie były zatoksycznione, nie były zakwaszone. Bo odstawiono cukier, mięcho i tak dalej. Podawano masę warzyw, owoców. Dodatkowo suplementacja, wieloskładnikowa suplementacja, naturalna. Mówi to coś czy nie? Zajęło to, jak powiedziałem, 6 do 8 miesięcy. Był wzrost ilorazów inteligencji u tych dzieci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przypominam sobie, organizowałem duże szkolenie w Czarnej Górze, to niedaleko Zakopca, Zakopanego, kilkanaście kilometrów. Było kilkadziesiąt osób, chyba 60 osób. Omawialiśmy ten cały program kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu i siedzimy po prostu przy obiedzie z grupą moich znajomych i między innymi siedziała moja znajoma, jej syn, wtedy chyba Max miał 10 lat czy 9, nie pamiętam. Bardzo inteligentne dziecko, takie bardzo kontaktowe, fajnie się z nim rozmawiało. Jego babcia była i w pewnym momencie Max mówi do mnie: Panie Januszu, a czy pan wie, że jestem autystycznym dzieckiem? Więc ja tak spojrzałem na niego w dziwny sposób. Nie wiem, żartuje ten chłopak czy jak? I ja mówię: Max, nie rozumiem, o czym ty mówisz. Ja jestem autystycznym dzieckiem. No więc ja do jego matki mówię po prostu: Sylwia, o czym Max mówi? Tak, Max od 2 roku życia jest autystycznym dzieckiem. Był w okropnym stanie. Myśmy włożyli w niego chyba z 200 000 złotych przez wiele lat i to nic nie dawało. Niewielka była poprawa. Dopiero mniej więcej 8-9 miesięcy wspomagania na bazie tego kompleksowego, tego wspomagania metabolicznego, wszystko się pięknie ruszyło. I ja wtedy zrozumiałem, mówię: wiecie co, jestem w szoku. No bo dzieci autystyczne są często zamknięte i tak dalej, to są często bardzo inteligentne dzieciaki. I chłopak jest, no, fantastycznie z nim się rozmawia na wiele różnych tematów, jest bardzo otwarty, nie ma jakichś takich barier, nie umie się w środowisku, w społeczności znaleźć, wprost przeciwnie. Co się okazało? Oczyszczanie organizmu, dożywianie, oczyszczanie. Z czego oczyszczanie? Z tego, co mu po prostu podano. I matka powiedziała, to po prostu wpływ szczepionek. I sprawa załatwiona. I teraz, żeby nie było, że jestem antyszczepionkowcem. Ja też się jako dziecko szczepiłem. Nie z własnej woli, tylko mama mnie tam zaniosła. Ja pamiętam, jak mnie szczepiono. Ja pamiętam. Ale szczepiono przez skaryfikację. Ja kilka razy tłumaczyłem, o co chodzi. Przez nacinanie skóry. I na poziomie skóry już organizm po prostu widzi, po prostu rozpoznaje przeciwników na poziomie skóry, a nie głęboko igła po prostu do wnętrza domu. Bandyta wchodzi, robi swoje. I teraz, kochani, udostępniam powtórnie ekran i po prostu pokażę wam pewien artykuł. O, właśnie tutaj jest anglojęzyczna wersja tego na temat suraminy i mam, kochani, tłumaczenie po polsku, tylko zwiększę może czcionkę jeszcze trochę, żeby wam było wyraźniej też czytać. University of California i tak dalej. I teraz, kochani, suramina, bo będzie mowa o pewnym leku, który jest znany od 1916 roku.
Suramina to 100-letni lek. Ten artykuł był napisany, opublikowany, kochani, 1 czerwca 2017 roku, czyli już 8 lat temu. Tę audycję nagrywam w lipcu 2025. Autor Scott LaFee, Uniwersytet Kalifornijski w San Diego. Suramina to 100-letni lek opracowany w celu leczenia afrykańskiej śpiączki. Nie jest zatwierdzony do żadnego zastosowania terapeutycznego w USA. Jednak niewielkie badanie kliniczne w UC San Diego School of Medicine wykazało, że pojedyncza dożylna dawka suraminy spowodowała mierzalną, ale przejściową poprawę u 5 chłopców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W powyższym filmie główny badacz Robert Navio, doktor nauk medycznych, i matki 2 chłopców, którzy otrzymali suraminę w badaniu klinicznym, mówią o badaniu. W niewielkim randomizowanym badaniu klinicznym fazy pierwszej, drugiej, naukowcy z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego twierdzą, że 100-letni lek o nazwie suramina, pierwotnie opracowany w celu leczenia śpiączki afrykańskiej, został bezpiecznie podany dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, u których następnie zaobserwowano mierzalną, ale przejściową poprawę głównych objawów autyzmu. Ten zespół autyzmu obejmuje grupę zaburzeń rozwojowych, często charakteryzujących się trudnościami w komunikacji, języku, powtarzalnymi zachowaniami i niezdolnością do socjalizacji. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom szacują, że Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Stanach Zjednoczonych po prostu CDC szacują, że zespół autyzmu występuje u jednego na 68 dzieci, przy czym stan ten jest 4 razy częstszy u chłopców niż u dziewcząt. Zespół autyzmu nie ma jednak jednej znanej przyczyny, ale może obejmować zarówno problemy genetyczne, jak zwykle, jak i czynniki środowiskowe, takie jak infekcje wirusowe, zanieczyszczenia lub powikłania w czasie ciąży. Jednym z celów badania było przetestowanie hipotezy zagrożenia komórkowego jako możliwej teorii unifikującej, która przyczynia się do patogenezy autyzmu. W artykule opublikowanym w Annals of Clinical and Translational Neurology pierwszy autor, dr Robert Navio, profesor medycyny, pediatrii i patologii na Wydziale Medycznym w Uniwersytecie Kalifornijskim San Diego, wraz ze współpracownikami opisuje nowatorskie badanie bezpieczeństwa przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, obejmujące 10 chłopców w wieku od 5 do 14 lat, u których zdiagnozowano ASD, czyli ten po prostu zespół zaburzenia ze spektrum autyzmu. 5 z 10 chłopców otrzymało pojedynczą dożylną infuzję suraminy, leku pierwotnie opracowanego w 1916 roku w celu leczenia trypanosomatozy, czyli śpiączki i ślepoty rzecznej, obu wywoływanych przez pasożyty. Pozostałych 5 chłopców otrzymało placebo. Badanie przeprowadzono po wcześniejszych testach na myszy modelu autyzmu, w którym pojedyncza dawka suraminy tymczasowo odwróciła objawy zaburzenia neurologicznego. Wyniki u ludzi były równie godne uwagi, chociaż celem badania było zasadniczo sprawdzenie podstawowej teorii badaczy na temat wspólnej przyczyny autyzmu i ocena bezpieczeństwa suraminy, która nie jest zatwierdzonym leczeniem autyzmu. W rzeczywistości nie ma zatwierdzonych leków do leczenia głównych objawów ASD i choroby w ogóle traktuje się, powtórzę, jako nieuleczalną. Nieuleczalna, czy jedynie mówimy o tym, znaczy my mówimy. Medycyna mówi o tym, bo nie umie leczyć. Wszystkich tych 5 chłopców, którzy otrzymali wlew suraminy, wykazali poprawę w zakresie języka i zachowań społecznych, ograniczonych lub powtarzalnych zachowań i umiejętności radzenia sobie. Ocenę poprawy oparto na badaniach obserwacyjnych i wywiadach z wykorzystaniem standaryzowanych testów i kwestionariuszy. I tam tutaj są te testy i tak dalej, i tak dalej. Aby zminimalizować błędną interpretację naturalnych, codziennych zmian objawów,
Rodziców poproszono o oznaczenie objawu jako zmienionego w 6-tygodniowym cyklu tylko wtedy, gdy objaw utrzymywał się przez co najmniej tydzień. Naukowcy odkryli, że wyniki uległy poprawie w grupie leczonej suraminą po 6 tygodniach, ale nie w grupie placebo, którym nie podawano. Dokładniej rzecz biorąc, wyniki poprawiły się o 1,6 punktów w grupie leczonej suraminą, ale nie zmieniły się w grupie placebo. Dzieci, które uzyskały wynik 6 lub niższy w tych testach, mogą mieć łagodniejsze objawy, ale nie spełniają już formalnych kryteriów diagnostycznych autyzmu. Wynik od 7 do 8 wskazuje, że dziecko znajduje się w spektrum autyzmu. 9 i więcej klasyfikuje dziecko jako autystyczne. Leczenie suraminą wiązało się również z poprawą pomiarów różnych innych testów. Autorzy stwierdzili, że najbardziej zmienione zachowania to komunikacja społeczna i zabawa, mowa i język, spokój i koncentracja, powtarzalne zachowania i umiejętności radzenia sobie. Uczestniczące rodziny zgłosiły również korzyści wśród dzieci, które otrzymały suraminę. Widzieliśmy poprawę u naszego syna po suraminie, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy, powiedział rodzic 14-latka, który nie wypowiedział ani jednego pełnego zdania od 12 lat. W ciągu godziny po infuzji zaczął nawiązywać więcej kontaktu wzrokowego z lekarzem, pielęgniarkami w pokoju. Czasami pojawiał się nowy spokój, ale czasami też więcej emocji. Zaczął wykazywać zainteresowanie zabawą wchowanego ze swoim 16-letnim bratem. Zaczął ćwiczyć wydawanie nowych dźwięków w domu. Zaczął bardziej szukać swojego taty. Przez ponad 10 lat wypróbowaliśmy wszystkie nowe metody leczenia. Nic nie zbliżyło się do wszystkich zmian w języku, interakcji społecznych i nowych zainteresowań, które zaobserwowaliśmy po suraminie. Widzieliśmy, jak nasz syn rozwinął się o prawie 3 lata w ciągu zaledwie 6 tygodni. Nawio, współdyrektor Centrum Chorób Mitochondrialnych i Metabolicznych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, uważa, że spektrum autyzmu i kilka innych przewlekłych schorzeń, w tym zespół przewlekłego zmęczenia, niektóre choroby autoimmunologiczne, są spowodowane, uwaga, są spowodowane dysfunkcją metaboliczną lub zaburzoną komunikacją między komórkami mózgu, jelit i układu odpornościowego. O czym my cały czas mówimy, o czym ja mówię ciągle w moich audycjach. Zatrucie, zatoksycznienie, brak równowagi metabolicznej. Wszystko w temacie. Dla was, kochani, już to nie jest nic nowego. Bo starzy bywalcy doskonale wiedzą, bo jeżeli odsłuchujecie w miarę regularnie te audycje, to już wiecie doskonale, o co chodzi w tym wszystkim. Konkretnie, ta dysfunkcja jest spowodowana nieprawidłową trwałością odpowiedzi na zagrożenie komórek, naturalnej i uniwersalnej reakcji komórkowej na uraz lub stres. Teraz tak, celem tego takiego tej trwałości odpowiedzi na zagrożenie komórek jest pomoc w ochronie komórki i rozpoczęcie procesu gojenia, powiedział Nawio, zasadniczo powodując, że komórka utwardza swoje błony, zaprzestaje interakcji z sąsiadami i wycofuje się do wewnątrz, a zagrożenie minie. Ale czasami ten system się blokuje, powiedział Nawio. I teraz można zadać, kochani, pytanie, czym to jest spowodowane, zablokowanie tego systemu samoochrony, samoobrony komórki. To, cytat dalej, to uniemożliwia dokończenie naturalnego cyklu gojenia i może trwale zmienić sposób, w jaki komórka reaguje na świat. Kiedy tak się dzieje, komórki zachowują się tak, jakby nadal były ranne lub znajdowały się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, nawet jeśli pierwotna przyczyna urazu lub zagrożenia minęła. Kochani, to można byłoby przyrównać do czegoś takiego. Jesteśmy chorzy, ranni, coś co wówczas robimy. Po prostu leżymy, zamykamy się, nie chcemy za bardzo nikogo widzieć, nie chcemy za bardzo jeść, bo jedzenie obciąża wbrew pozorom układ cały metaboliczny.
Zwierzę ranne czy chore tak samo. Idzie w głąb jakiejś głuszy, siada w jakiejś kałuży, dziki niedźwiedzie w błocie, żeby te rany leczyć. W błocie, tak, tak, w błocie. Jedzą co najwyżej określone rośliny i nie idą w ogóle do swojego stada. Są samotne. Dopiero kiedy już będą zdrowe, wracają z powrotem. Natomiast tutaj faktycznie wychodzi na to, że w spektrum autyzmu komórki chore, zagrożone nie wracają, tak jakby nawet jeżeli wyleczą się, to nie chcą wracać, czyli ciągle tak jakby były po prostu chore. Na poziomie molekularnym homeostaza, czyli równowaga życiowa, komórkowa lub równowaga e, homeostaza komórkowa lub równowaga metaboliczna, rozumiem z tego, zostaje zaburzona, co powoduje nieprawidłową odpowiedź komórkową, która prowadzi do przewlekłej choroby. Kiedy dzieje się to we wczesnym rozwoju dziecka, powiedział Lavio, powoduje to autyzm i wiele innych przewlekłych dziecięcych zaburzeń. Kiedy dzieje się to we wczesnym rozwoju dziecka, czym spowodowany jest ten stan we wczesnym rozwoju dziecka? Czym? Pączkami, które rodzice podają dziecku po 3-4 dniach od chwili narodzin? Coca-Colą, którą poją to dziecko? Nie. Ale coś ktoś tym dzieciom już podał. I takich przypadków jest coraz więcej. Coraz więcej. Dla przykładu, jeżeli wiecie, jaka jest w tej chwili prawdziwa epidemia cukrzycy typu 1 u dzieci, jeszcze około 10-15 lat temu na cukrzycę typu 1 zachorowywały dzieciaki w wieku 11, 10, 14 lat. A teraz okazuje się, że dzieciaki 5-6-letnie, a lekarze mówią, nawet półroczne dzieci zaczynają chorować na cukrzycę typu 1. Czyli kiedy wysepki beta-trzustkowe nie wytwarzają insuliny. Czym to jest spowodowane? Czym to jest spowodowane? Suramina działa przez hamowanie funkcji sygnalizacyjnej adenozyno-trójfosforanu, ATP. To jest po prostu substancja, energia, po prostu czynnik energetyczny dla naszych mitochondriów. Paliwo dla naszych mitochondriów. Nukleotydu lub małej cząsteczki wytwarzanej przez mitochondria komórkowe i uwalnianej z komórki jako sygnał niebezpieczeństwa. I gdy ten system ochrony komórki, CDR tutaj z angielskiego jest aktywowany, efekt pozakomórkowego ATP, czyli kwasu adenozyno-trójfosforowego, czyli tego paliwa dla mitochondriów, jest podobny do syreny ostrzegawczej, która nigdy się nie zatrzymuje. Suramina hamuje wiązanie ATP, kwasu adenozyno-trójfosforowego i podobnych cząsteczek do kluczowych receptorów purynergicznych, według Navier. Wycisza syrenę, sygnalizując, że wojna komórkowa się skończyła, niebezpieczeństwo minęło, komórki mogą powrócić do zadań czasu pokoju, takich jak normalny rozwój neurologiczny, wzrost i gojenie. Kochany synku, kochana córeczko, możecie wyjść z pokoju, wszystko już jest w porządku. Ci źli goście już odeszli, nie ma ich. I teraz posłuchajcie, cytat. Istnieją dowody zebrane w ciągu ostatnich 10-15 lat, że dzieci z autyzmem mogą wykazywać stres oksydacyjny, będący wynikiem reakcji na zagrożenie komórek. Powiedział Pat Levitt, przewodniczący Sims Mann w dziedzinie neurogenetyki rozwojowej w Children's Hospital Los Angeles i profesor Keck, prowost w dziedzinie neurogenetyki w Keck School of Medicine na University of Southern California. Może to mieć wpływ na to, jak dobrze funkcjonują neurony i obwody. Nie jest jasne, dlaczego miałoby to powodować problemy w niektórych obwodach, które pośredniczą w określonych zachowaniach, takich jak komunikacja społeczna, ale dlatego ważne jest zrozumienie.
w jaki sposób ryzyko genetyczne i czynniki środowiskowe łączą się, aby zwiększyć ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu. I tu ciągle jest mowa jednak o tych ryzykach genetycznych. Oczywiście, że różnego rodzaju czynniki zewnętrzne mogą mieć wpływ na tak zwaną po prostu na zaktywizowanie genów. Teraz tak, dramatyczna, ale tymczasowa korzyść. W badaniu wzięło udział 4 dzieci niemówiących, powiedział Naviaux. 2 sześciolatków, 2 czternastolatków. Sześciolatek i czternastolatek, którym podano suraminę, powiedzieli pierwsze zdania w swoim życiu około tydzień po pojedynczej infuzji suraminy. Nie zdarzyło się to żadnemu z dzieci, którym podano placebo. Ponadto Naviaux powiedział, że w czasie, gdy dzieci przyjmowały suraminę, korzyści ze wszystkich ich zwykłych terapii i programów wzbogacających wzrosły dramatycznie. Korzyści wzrosły dramatycznie, pozytywnie dramatycznie. Gdy suramina usunęła przeszkody w rozwoju, korzyści z terapii mowy, terapii zajęciowej, stosowanej analizy behawioralnej, a nawet gier z innymi dziećmi podczas przerw w szkole, gwałtownie wzrosły. Suramina działała synergicznie z ich innymi terapiami. Naviaux i współpracownicy nie wierzą, że te systemy ochrony komórkowej są przyczyną autyzmu, ale raczej podstawowym czynnikiem, który łączy się z innymi czynnikami takimi jak genetyka lub toksyny środowiskowe. Kochani, jak dla mnie to przede wszystkim toksyny środowiskowe. A suramina na tym etapie nie jest ostateczną odpowiedzią. W przeciwieństwie do leczenia śpiączki afrykańskiej, które polega na podawaniu wielokrotnych dużych dawek suraminy przez pewien czas i często powoduje szereg niepożądanych skutków ubocznych, od nudności, biegunki, po niskie ciśnienie krwi i problemy z nerkami, naukowcy stwierdzili, że pojedyncza, mała dawka suraminy stosowana w badaniu autyzmu nie wywołała żadnych poważnych skutków ubocznych poza przemijającą wysypką skórną. Jednak efekt terapeutyczny suraminy był tymczasowy. Poprawa funkcji poznawczych i zachowania leczonych chłopców osiągnęła szczyt, a następnie stopniowo zanikała po kilku tygodniach, w miarę jak pojedyncza dawka suraminy przestawała działać. Według Naviaux główne znaczenie wyników badania polega na tym, że wskazują one drogę naprzód, że suraminę należy testować w większych, bardziej zróżnicowanych kohortach osób z autyzmem. Naviaux powiedział, że jego badania były ograniczone kosztami. Jego laboratorium jest wspierane głównie przez filantropię. Jasne. A komu zależy na tym, żeby pokonać chorobę? Ta praca jest nowa, a tego typu badanie kliniczne jest drogie, powiedział. Nie mieliśmy wystarczających funduszy, aby przeprowadzić większe badanie. A nawet przy funduszach, które udało nam się zebrać, musieliśmy zaciągnąć $500,000 długu, aby ukończyć badanie. Dłuższe i bardziej obszerne badania obejmowałyby wielokrotne dawki suraminy podawane przez dłuższe okresy czasu, co pozwoliłoby naukowcom sprawdzić, czy poprawa będzie trwała, czy też pojawią się nietypowe skutki uboczne, gdy liczba uczestników będzie większa. Jeśli nie suramina, to może coś podobnego. Andrew Zimmerman, doktor nauk medycznych, profesor kliniczny pediatrii i neurologii UMass Memorial Medical Center, który nie brał udziału w badaniu suraminy, ale prowadzi podobne badania, opisał wyniki badania jako bardzo obiecujące dla dziedziny autyzmu, nie tylko ze względu na pozytywne efekty suraminy u dzieci, które otrzymały lek, ale również ze względu na potwierdzenie ważnej reakcji komórek na zagrożenie. Jak wskazują autorzy, w spektrum autyzmu odkryto wiele wariantów genetycznych, ale niewiele z nich doprowadziło do konkretnych metod leczenia. CDR, czyli ta odpowiedź komórkowa, obejmuje szereg ścieżek metabolicznych, na które może mieć wpływ szereg mutacji genetycznych lub czynników środowiskowych, które mają wpływ epigenetyczny, wykraczający poza same geny.
Agencja do Spraw Żywności i Leków, czyli FDA w Stanach Zjednoczonych, nie zatwierdziła suraminy do żadnego zastosowania terapeutycznego w Stanach Zjednoczonych. Nie jest ona dostępna w sprzedaży. NAVIO zauważył, że nowe badania mogą udowodnić, że suramina nie jest skutecznym leczeniem autyzmu. Jej korzyści mogą okazać się zbyt ograniczone w dłuższej perspektywie. Powiedział, lub może pojawić się niedopuszczalny problem bezpieczeństwa. Ale jeśli nawet suramina sama w sobie nie jest najlepszym lekiem przeciwpurynergicznym na autyzm, nasze badania pomogły wytyczyć szlak dla rozwoju nowych leków przeciwpurynergicznych, które mogą być jeszcze lepsze, powiedział NAVIO. Przed naszą pracą nikt nie wiedział, że nieprawidłowości w sygnalizacji purenergicznej są częścią autyzmu. Teraz wiemy, że nowe leki można opracować racjonalnie i systematycznie. I kochani, w zasadzie tyle byłoby na ten temat. Jeszcze tutaj oczywiście, jak zawsze, specjalna uwaga od autorów, że suramina nie jest zatwierdzona do leczenia autyzmu. To jest taki, wiecie, półpochron oczywiście, półpochron. Podobnie jak wiele leków dożylnych, suramina może wyrządzić szkodę, jeśli zostanie podana nieprawidłowo przez niewykształcony personel w niewłaściwej dawce i harmonogramie bez dokładnego pomiaru poziomu leku i monitorowania toksyczności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, wygooglujcie sobie suramina. Co to jest? Jest coś takiego. To jest wyciąg z igieł sosny. I można tam jeszcze inne specyfiki do tego dodać. Przekonajcie się, zobaczcie, warto popracować nad tym. Ja tylko wiem jedno. Spotkałem Maxa, o którym mówiłem. Kilka razy miałem do czynienia z dzieciakami autystycznymi, ale znaczy odbywało się to tak, że dzwonili rodzice gdzieś tam, słuchajcie, poprzez jakichś znajomków docierali do mnie i byli po prostu dość sceptyczni co do takiego kompleksowego wspomagania metabolicznego. A ja nikogo nie namawiam, nie zmuszam, nie, nie zbawiam na siłę, tylko powiedziałem, no dobrze, jesteście Państwo sceptyczni, ja to doskonale rozumiem, bo do tej pory takie wasze było doświadczenie, że nikt nie był w stanie wam pomóc. To weźcie przynajmniej na 1 miesiąc 5 butelek pewnego specyfiku, który zawiera żel aloesowy, który zawiera koenzym Q10, który zawiera katechiny zielonej herbaty, witaminy z grupy B, selen, trójwartościowe żelazo łatwochłanialne i masę innych składników. Produkt opatentowany, posiadający certyfikat Instytutu Fresenius, a w ogóle jeżeli chodzi o certyfikaty Instytutu Fresenius, to jak dobrze pamiętam, bo to sprawdzałem kilka lat temu, istnieje w tej chwili na świecie chyba tylko 14 suplementów, które mają ten certyfikat i akurat 12 to jest akurat certyfikaty firmy, z którą ja współpracuję. I mówię, weźcie ten specyfik przez 1 chociażby miesiąc. Tylko to, nic innego. Nie będzie odkwaszania, czyli dostarczania minerałów, nie będzie kolostrum, nie będzie probiotyków działających na jelito, a to warto byłoby. Tylko ten specyfik, jeżeli w waszych dzieciach, a wy doskonale znacie swoje dzieci, nic nie nastąpi coś pozytywnego, to kończymy temat i tak dalej. Chociaż z zasady to trzeba byłoby zastosować naprawdę solidne wspomaganie kompleksowe i przynajmniej przez 2-3 miesiące poczekać na efekty. Jeżeli nie będzie efektów, to trudno, poddajemy się. Ale jeszcze raz wracam do badań Patryka Holforda. 6-8 miesięcy wspomagania i odstawienia miecha, cukru i tych wszystkich innych dziadostw, którymi dzisiaj karmimy dzieci. Soczki owocowe, w których jest masa fruktozy i tak dalej, i tak dalej. To było wszystko odstawione i były kapitalne efekty. Skoczył iloraz inteligencji dzieciakom. Więc tu trzeba przede wszystkim oczyszczenia organizmu dziecka z toksyn
do żywienia komórek, dania szansy organizmowi, żeby to dziecko poradziło sobie, żeby organizm jego poradził po prostu sobie. Jak się nie spróbuje, to się nie będzie wiedziało. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze nasze spotkanie. Nawet nie wiem, jak to długo to trwało, bo mam wrażenie, że bardzo długo, może dłużej niż zwykle. Kochani, znów Wam dziękuję za obecność. Temat jest trudny, bardzo trudny. Wiele rodzin po prostu, no dla nich to jest, ja podziwiam tych ludzi, te matki, tych ojców, najbliższe otoczenie, które potrafią sobie radzić z takimi dzieciakami. To jest niewyobrażalne, ale jest szansa. Nie mówię, że nie daje, nikt nie da stuprocentowej gwarancji, a medycyna mówi choroba nieuleczalna. A co jeśli jest to uleczalne? A przynajmniej będzie poprawa. To co? Ech, jak zwykle się emocjonuję, przepraszam. A może nie powinienem przepraszać. Jestem taki, jaki jestem. Jestem emocjonistą i wielu z Was już poznało. Z jednej strony lubię się wygłupiać, żartować, ale w sprawach poważnych jestem zabetonowany na powagę. Bo jest problem i zadanie do rozwiązania. I koniec, kropka. Kończymy już. Słuchajcie, jak zawsze, proszę Was o lajki, o subskrypcje. Ruszcie znajomych, proszę. Udostępniajcie te linki. Niech będzie więcej tych subów. Pomału się tam zbliżamy do 3900, ale jeszcze daleko subskrybentów. Dobrze byłoby, że to przekroczyło 4000. Chodziło o to, żeby kanał poszedł w górę, żeby coraz więcej ludzi po prostu oglądało to. Bo to jest unikalna wiedza. Ja zdaję sobie tylko sprawę, że na tym kanale nie ma jakichś politycznych bitew, jakichś głupot, gdzie ludzie lecą jak ćmy do ognia, do płomienia świecy. To jest zupełnie coś innego. To jest niszowy, ja wiem, że to jest niszowy kanał z taką trudną wiedzą, no ale co z tego? No to trzeba się uczyć. Ja kiedyś zacząłem, jakoś poradziłem sobie, więc każdy inny sobie poradzi. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego Wam życzę, a tym dzieciakom i ich rodzicom życzę potężnej nadziei i takie słowa, cytat, który wiele lat temu otrzymałem w bardzo trudnej dla mnie sytuacji. Ufaj i miej nadzieję, to wiara nas prowadzi. Ufaj i miej nadzieję, to wiara nas prowadzi. I z tym Was zostawiam. Cześć, papatki.